Ho, 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 ho. Volkswagen T2. Kiedy jesteś tu, Scooby-Doo, to wszystko nam się uda. Film z serii Scooby, gdzie jesteś? Cześć, Scooby. Siema! Buziaczek na dzień dobry. Łapę ci daję. Dzień dobry wam pięknie. Dzień dobry. 1 kwietnia, prima aprilis, więc stwierdziliśmy, że także my się zabawimy. Zabawimy się z tym wyjątkowym samochodem, a jest tu o czym opowiadać, więc ty poopowiadaj, a ja pójdę się przebrać. Dzisiejszym bohaterem będzie Volkswagen T2, czyli druga generacja popularnego ogórka. Z 70 roku pojemność benzynka 1.6. Także zapraszam Was serdecznie, pokażę Wam, jak to wygląda wszystko. No, jest kierownica, jest klakson, mamy kierunkowskazy, Spryskiwacze są? jest spryskiwacz. No nie wiem, czemu nie odpala. No, to teraz już wiecie, jakby ten program wyglądał, gdyby Piotruś sam go prowadził. Ale już wróciłem na i opowiadam szczęście wam niesamowitą historię tego samochodu. Bo wiecie, czyje to jest auto? Człowieka, który już nam jedno auto dostarczył do testu. Ferrari. Tutaj jak sobie klikniecie, to obejrzycie sobie materiał z Ferrari Portofino Grzegorza, który dla równowagi postanowił też sprawić sobie coś takiego. Ale żeby nie było, to kupił najpierw to, a potem Ferrari. To kupił jakieś 10 lat temu i wiesz, jak to wyglądało? To nie miało silnika, nie miało kół, nie miało absolutnie nic. Było ruderą, było samą budą Volkswagena T2 z 1972 roku z papierami. I stwierdził, że się zabawi. To bardzo ważne. To bardzo ważne. To Bardzo było najważniejsze, że ta buda miała po prostu papiery, nie trzeba było kombinować, można było na jej bazie zbudować to. Czemu Scooby-Doo? Nie mam bladego pojęcia, ale po prostu stwierdził chłopak, że się zabawi. Nie wiem, czy wiesz, jaka w ogóle była geneza powstania Volkswagena Transportera. Powstał przez zupełny przypadek. Pewien holenderski przedsiębiorca przyjechał do Wolfsburga odebrać kilka swoich Volkswagenów Garbusów, ale usiadł z szefami firmy, zaczął mówić, że on ma tam takie problemy u siebie w zakładzie, że musiał zamówić specjalny taki samochód do obsługi towarów w fabryce, żeby jeździł po fabryce, to rozrysował im, rozszkicował, jak ten samochód wygląda, a oni mówią, to może my to zrobimy na bazie Garbusa. I wzięli naprawdę, odzwierciedlili ten szkic, który on na serwetce czy tam kawałku papieru wyrwanego z kajetu odrysował i wcielili go w życie. To było w 1947 roku, w 1949 pokazano w listopadzie, 12 listopada, uwaga, dziennikarzom samochód, a wszedł do produkcji w roku 50. Tutaj mamy już drugą generację tego samochodu, która zadebiutowała w 67. Oznaczenie T2, a to jest dokładnie 72 rocznik, czyli po, uwaga, liftingu delikatnym. Tak, bo wprowadzili samochód w 67 i od razu robili jakieś tam drobne liftingi. Jakbyście zobaczyli jakiegokolwiek transportera z tamtego okresu, to wiecie, jak odróżnić T1 i T2? Bo one były łudząco do siebie podobne. T2 nie miała dzielonej na pół szyby, tylko już miała tak zwaną szybę panoramiczną na całej szerokości. T1 jeszcze można spotkać, też są jeżdżące i mają taki szprosik tutaj, bo ta czołowa szyba składa się z dwóch. No poza tym gdzieś tam jakieś detale typu światła, kierunkowskazy powiększone, trochę inne zderzaki, ale Wersja cała... przedliftowa miała kierunki niżej, także można się wtedy pomylić. Jeszcze miała tak. Tak, bo T2 poliftowa z frontu wygląda inaczej niż T2 przedliftowa. T2 przedliftową bardziej możesz pomylić właśnie z T1. Niesamowite też było to, że silnik mamy tutaj z tyłu. I to bokser chłodzony powietrzem, to powietrze wpada tutaj, leci tam do silnika. Żeby silnik zobaczyć, to musimy otworzyć go z kluczyka, tę klapę z tyłu. O, ale jedną ciekawostkę w związku z tym jeszcze Ci powiem. Przez to, że tam jest silnik, no to tam jest ciężko. Przez to, że tak to koło jest do przodu tutaj wysunięte, no to tutaj jest dosyć lekko. I mój ojciec kiedyś miał takiego Volkswagena i wyobraź sobie, leciał sobie 90 trasą, tak spokojnie, tam 80, no dobra, przesadziłem, 75, bo na tyle pozwalał ten samochód. Odpadło mu koło. Nie zauważył tego przez 20 km mniej więcej, ponieważ jechał i jak jechał cały czas prostą drogą, nie było jakichś mocnych zakrętów i tak dalej, nie przyspieszał, nie zwalniał, to samochód na 3 kołach jechał idealnie stabilnie. Nie słyszał dźwięku, jak mu koło odpadło? Nie wiem, no. Nie wlewaj w siebie tyle piwa, dobrze? Dobrze, silnik mieliśmy. Silnik, bo silnik, mój drogi, w tej wersji poliftowej, czyli już w naszym przypadku Wduś. no, wdaszam. Weź.
No, ekspert. Dobra. O, jeszcze. Dobra, trzeba zadzwonić do właściciela. Tak. Słuchaj, a nie dałeś mi kluczyka dodatkowego chyba do silnika, nie? Mówiłem ci, że wystarczy wcisnąć ten przycisk w zamku. Poczekaj, puść, wyciągnij. O, jest, wszystko gra, dziękuję. Mać, no. Wiesz, jaka jest historia tego silnika? Bo auto, tak jak ci powiedziałem, było bez silnika w ogóle. W tamtym okresie on miał całe 47 koni mechanicznych, ten podstawowy silnik 1.6, o 2 więcej niż wersja T1, czyli generacja T1. Potem stopniowo podnoszono tę moc o 2-3 konie, były też silniki 1.7 rozwiercone i miały tam po 52-53 konie. A to jest w ogóle silnik oryginalny, ale na specjalnych częściach. Firma w Polsce zajmująca się Co ja tu robię? odbudowywaniem takich 40 silników, tak na można karku, powiedzieć. ukończone 2 fakultety, Tutaj ukończone... zrobiła tak, wałek rozrządu Engle W110, więc wkręca się na wyższe obroty. Tłoki z cylindrami Kolben-Schmidt. Najlepsze dostępne panewki też Kolben-Schmidt. Ma zamontowane czujniki temperatury i ciśnienia oleju, czyli jest, można powiedzieć, lekko stuningowany. A przede wszystkim ma być bardziej niezawodny dzięki temu i faktycznie Grzesiek, odkąd go tutaj włożył 8 lat temu, to nic przy tym silniku nie robił. On pali. Może nie na dotyk, ale pali za każdym razem. Nie trzeba było tutaj niczego zmieniać. Natomiast no też uczciwie trzeba powiedzieć, że przejeżdża tym samochodem 200 km rocznie. To teraz pytanie do ciebie. Co tu się i co ile trzeba olej zmieniać? Ja nie mam takiej kartki jak Łukasz, ale tak. Słuchajcie, najpierw się silnik przegrzewa. Tu bardzo częste problemy są z przegrzewaniem silnika i z brakiem kompresji. Dlatego, że jest za mało mocy, duży silnik, a jest dosyć mocno obciążony No da. i nie daje rady. Co za potworna nuda. Zapłonowym, czasami z przepustnicą, no i parcieją, to wiem. Te rureczki parcieją i się nam auto spali. To jest najważniejsze miejsce w tym samochodzie. Co tam za kierownicą, czy tam z przodu? Proszę bardzo. Telewizor jest? Jest. Xbox jest? Jest. Jest. Gniazdo USB też widzę, że jest. Wszystko, są piloty i tutaj jeszcze jest jeden schowek, jakby bagażnika było mało. W zasadzie bagażnika tutaj nie ma, no masz tą półkę tam z tyłu, nie? Natomiast wszystko zostało wytapicerowane od początku i to jest zupełnie inny układ niż w klasycznej jakiejkolwiek T2, ponieważ nie było takiej wersji, która miałaby tak ławeczkę, to było po prostu fotele za fotelami, nie? W rzędach ustawione. No dobra, tu już nie ma co oglądać, możemy iść do przodu, a w zasadzie to moglibyśmy już chyba jechać, nie? No to jedźmy. To są najfajniejsze wrażenia są z jazdy tym Ja się już samochodem. nie mogę doczekać. No daj mu, trzymaj. O, widzisz, pali na dotyk, prawie na dotyk. Pasy bezpieczeństwa są, mój drogi, założone przez właściciela, bo w oryginale nie było pasów bezpieczeństwa. Nie było, w tamtym okresie nie było pasów bezpieczeństwa. Tak samo nie było zagłówków, dlatego tutaj wstawił fotele z T3, gdzie już zagłówki były i takie charakterystyczne, bo o, z takim okienkiem były. Plusem dla aut klasycznych jest to, że prawo nie działa wstecz, także jeżeli nie miałeś tych pasów, no to możesz nim jeździć bez. Ale wiesz, no tutaj te pasy się pojawiły. nawigacyjnym automata, ze mną na pewno dojdziecie do celu. Jest tam nawigacja. Krzysiek jest z nami? I zobacz, jak on jest żwawy teraz, patrz. Ma króciutkie pierwsze 3 przełożenia, więc już trójeczkę mu. Chodzi jak porszawka, nie? Tak. Z tyłu. Jeździłem taką 356. To bardzo podobnie pracowała. To już było, to na mej psychice bardzo się odbiło. Więc posłuchaj, dziewczyno, co chcę powiedzieć ci. Scooby-Doo, z tobą ciągle mi się śni. Co ty jedziesz tak jakoś jak... Nie, on jakoś tak... Nie, on jeździ dobrze, przyjechałem tutaj, wspaniale jeździ. Dobra. Zamieniaj się ze mną. Nie. To tak, z rzeczy, które nie działają. Klakson. Nie działa. Nie widzisz, że nie masz tutaj suwaczków do temperatury. Prędkościomierz raz działa, raz nie działa, jak mu się chce po prostu, nie? Tutaj mamy co? Światła awaryjne działają akurat, to działa, natomiast tu jest podłączony spryskiwacz, tylko akurat nie ma uzupełnionego płynu. Tak, normalnie był tutaj, ale tu coś nie poszło, więc podpięli to w tym miejscu. A to jest zajebiste, wiesz co to jest? No to jest instrukcja, jak wrzucić biegi, albo przynajmniej gdzie byś ich szukał. Ale jak już je znajdziesz, jak już się nauczysz zmieniać, to otwierasz i stary szluk, kiepujesz, zamykasz, nie śmierdzi. Rozumiesz? Takie rzeczy, mój drogi. Scooby! No i zobacz, nic nie trzeszczy, bo nie ma co.
Bo tu nie ma, panie, plastiku za dużo, bo tutaj jest wszystko obite porządnym materiałem. Nie, no nie, jeżeli chodzi o wykonanie, to powiem Ci, że bardzo tutaj ładnie. Obszyte, ta tapicerka została super. Ta wykładzina jest taka jakby nie z tego samochodu, tak bym powiedział, no bo nie jest z samochodu, jest ze sklepu z dywanami, ale jakby była w lepszej jakości i ładniej uszyta i położona, to idealnie by się komponowała z tapicerką siedzeń, tutaj pod sufitki, deski rozdzielczej i drzwi. Zobacz nawet na drzwiach, jak fajnie to zostało ładnie uszyte, chociaż już gdzieniegdzie, o tutaj na przykład ta rączka jest tak delikatnie jest uszkodzona. No nie otworzę nawet sobie szybki tej bocznej, bo jak zacznę ją otwierać, to się nieco zmieni. O, proszę bardzo, obraz w kamerze. I możemy teraz drzewa nagraliśmy aktualnie. No powiem Ci, że za kierownicą czuję się troszeczkę jakbym jechał Ikarusem w MZK. No. Bo te biegi tutaj jest dosyć... Jak się wyregulować lusterko? Tak jest dobrze. Tak jest, no tak widzisz? to jest dobrze, jest bardzo dobrze. Szybko i sprawnie. Biegi chodzą, słuchaj, zobacz, tutaj taki luz jest generalnie technologiczny. Ma taki luz jak mój ogon dzisiaj. Tak, i powiem Ci, jak trójkę wrzucałem, to miałem ręczny dobrze dociągnięty tutaj do tego i trójeczka pięknie wchodzi. No i kurde, zobacz, luz na kierownicy jest taki, że... No nie, tu 2 obroty zrobisz i jeszcze nie skręcasz. Nie? Także naprawdę trochę się czuję jak kierowca Liaza. Ale popatrz z drugiej strony. Samochód ma ponad 50 lat. 53 lata w tym roku skończy. 72 wbity w metryczce, mamy 2025. I jeździ dalej. Jeździ. Mało tego. Widziałeś, jak nas ludzie mijali, co robili? Ferrari jak jeździliśmy też, Grześka, to nie było takiego wow jak ten samochód jak jedzie. Nie? No. Niesamowite jest to, że wracamy do tych samochodów tak jak do twojego malucha w odcinku bożonarodzeniowym, świątecznym. I nam się japy cieszą No tak, no. i składają się do uśmiechu bardziej niż w momencie, kiedy testowaliśmy samochody nowe, nowsze, bardziej sportowe, mocniejsze, szybsze. I jedziesz i masz banana na twarzy. A weź nogę z gazu. Zobacz. Tempomat. Masz tempomat, patrz, Mam ja ci tempomat. położyłem nogę na gazie, rozumiesz, ty sobie jedziesz, ty obsługujesz kierownicę, ja obsługuję gaz, ewentualnie nawet mogę ci delikatnie przyhamować. Ten auto idealne na nauki jazdy. Stary. I nie trzeba rozumiesz? pedałów przyciągać. Nie musisz mieć drugiego zestawu pedałów, bo siedzi tutaj instruktor i mówi stop, stop, Stop. stop, stop, dobrze, możesz jechać. Ale silniczek, co trzeba przyznać, naprawdę gładziutko chodzi ładnie, O prawda? to chodzi. I ten charakterystyczny dźwięk dla boksera chłodzącego powietrzem. I zobacz... Chłodzonego powietrza. A jak powiedziałem? Chłodzącego. Chłodzonego powietrza. Przepraszam, przejęzyczenie. Przejęzyczenie może być bardzo niebezpieczne. Więc naprawdę dźwięk tego silniczka, jak on się wkręca na obroty, jest taki przyjemny, fajny dla ucha. Bardzo fajny. Czy gdzieś tam w starych skryptach jest gdzieś, jakie to ma przyspieszenie 0-100? Nie, no co ty, ja nie wiem, czy on osiągał 100 na godzinę w ogóle. Przez sam fakt. Zobacz, Słuchaj, ma na tarczy ma 140, więc myślę, że tą No to stówkę na tarczy. Słuchaj, Maluch też miał 140 i co? słyszysz już jak szumi tu? No to No powiem ci, jakby nie było, jedziemy... przez wiatr może tu być spory problem z osiągnięciem tej prędkości. jedziemy troszeczkę kioskiem, nie? Brakuje mi, wiesz, podłokietniczka takiego Znaczy, porządnego, no, mógłby tak, żebym być mógł się dla tu kierowcy. rozsiąść tak o. Tu na podszybie, żeby było szersze, ale generalnie mam takie wrażenie, że jedziemy w puszce sardynek. Troszkę cienko blachy z przodu, troszkę cienko tutaj po bokach. Tutaj nie ma żadnego... Chwila nieuwagi, możemy się tam znaleźć. Bo żeby go nie obciążać, to nie włożono tutaj wygłuszenia, bo samochód jest dosyć ciężki. Ma naprawdę rachityczny ten silniczek, bo to tam 50, może do 60 koni w tym wypadku, a to jest prawie tona 300. One nie były wcale lekkie, one swoje ważyły. I między innymi właśnie dlatego te silniki kucały. Nie były do tego do końca przystosowane. Bo tam garbus to ile ważył? 900? No Tonę? może. Nawet nie wiem czy nie, to on nie ważył. No. A I tam tu jednak to dorzucono jakoś, 20% więcej masy. Silnika nie zmienili, bo generalnie dali go ten sam. Dokładnie, a kuni nie dorzucono i taki, a nie inny efekt. Ale przez na przykład cieniutkie koła nie ma problemu z kręceniem tą kierownicą przy mniejszych prędkościach. Hamulec nie ma... tu jest ta. Hamulec nie ma wspomagania, ale też daje radę. No trzeba tam go mocniej trochę nadusić. Ale na przykład sprzęgiełko chodzi galancie. Co? Bardzo mięciusieńko sprzęgło chodzi, więc przypuszczam, że była pewnie linka wymieniana.
A to Było dosyć wszystko wymieniane. A to dosyć częsty przypadek w tych samochodach, że potrafiła linka sprzęgła czy linka gazu się zerwać, no bo niestety ona musi iść tam do tyłu, a jeżeli ktoś tego nie smarował, nie konserwował, no to niestety mogła się przetrzeć. No i ten luz, o którym ja wspomniałem, no to niestety, wiesz, no to, wiesz, skrzyni mamy też z tyłu, tak? Tak. Więc tych dźwigni trochę musi na tył iść, także przypuszczam, że na każdej dźwigience, jak delikatny luz się zrobi, no to wtedy mamy taki luz tutaj, nie? Ile tam masz na tym? Na czym? Na prędkościomierzu u Ciebie na telefonie? GPS-ie? Tak, bo ja mam tutaj 70. Tak, 71, no. 69, 68, 66, 68. Przypuszczam, że będziemy mieli dzisiaj ciekawy ten test 0-100. To wszystko? Nie, no nie cisnę go, wiesz? 80. Ale zobacz, czy będziemy w stanie w ogóle 100 zrobić. A tak? Próbujemy? No to uwaga, sandał w parkiet. O kurna. Zaraz silnik wyskoczy. Stówka! Jest? 99, 100, 101, No! 102! Ja pierdzielę! Bo my z wiatrem. Gaz mi się przyciął. Upuszczę, bo nie chcę, żeby silny dostał tłokiem w plecy. Ale doszliśmy, za przeproszeniem, szybciej niż w maluchu. Tak. To powiem Ci tak. Przy tej stówce nawet, kiedy spojrzałem na pedał gazu, tak się trochę poczułem niezbyt bezpiecznie, bo tutaj Włączyłeś tempomat? tempomat. No tempomat. No, przepraszam. No. Teraz mogę z tobą, Lewą wezmę, bo prawą mi. teraz mogę z Tobą gadać. Czułem się trochę niezbyt bezpiecznie, ponieważ tutaj, kiedy wchodzi kolumna kierownicy w podłogę, liczy generalnie pasy. W życiu tak długo nie jechaliśmy do tego węzła zjazdu. Idzie. I to ja jadę. No to idziesz. Ja idę. A jakie tam na komputerze pokładowym masz zużycie paliwa, powiedz mi, Piotrek? Już? Sprawdzę, czy mam dobrze pasy zapięte. Ja sprawdzę, czy mam polisę ubezpieczeniową na życie. I różaniec. No? Dajesz. Jak wstał? 20. 40. 50. 64, 5, 6, 7, Pochyl się 8, bardziej. 9, 10, 11, 12, 13, 75, 78, 77. Ale ma długie przełożenie tego czwartego. Jezu. 1/4 mili zrobiłeś w 27 sekund. 89, 90, 91, 92, 93, 92, 93, 94, mordo. 95, 96, 96, 96, 97, Nie. 97, 98, 9, dawaj k***! Co ty robisz? Odpuść mi gaz. No ja pie... Zaczął się? Zaciął się ten mi tutaj. Ten się no zaciął, nie, co? no. 98 mieliśmy! Go! Jak on wstaje. Przez chwilę miałem poczucie, że nam się dwa przednie koła oderwały od drogi, wiesz? Jak na drag race'ie. Takim jakimś samochodem, co ma 1500 koni. Jedziesz już 60 na godzinę. 65, 60, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 70. Zmień bieg! 77, 78, 77, 70, 80, 8 dych mamy, 8 1. Jadą! Oj, w tamtą stronę mieliśmy chyba z wiatrem, wiesz? Chcę 92, ale nie śmiało. O, jest 92. Nic z tego nie będzie. 93. Dobra, hamuj. Musimy to zrobić w drugą stronę. Już. Teraz. 3. Yeah. 30. Do 30 w ogóle dochodzi petarda. Zobacz. 40 już. Już
już teraz 50. Ja myślę, że my już zarżnęliśmy ten silnik, wiesz? Coraz gorzej. 20 koni zarżnęliśmy w tym silniku. Ja to mam Zmieniaj! 80 prawie. Ja mam do 80. Ja teraz mam 80, 81, 82. I 1/4 mili 26,3 sekundy. Czyli poprawione. I już jest 90, stary. 91, 92, 93, ewidentnie tutaj wiatr mamy z tyłu. 90. Wszystko jest dobrze. 95, 96, 96, 95, 97, wahał się, 96, 98, 99, 99, 99, 100! Puszczaj! Jak ja się spociłem! Ja stary, poniżej minuty! Człowieku! 54, 96! Wiesz co, tego nie było widać, człowieku! Zobacz! Miotało nami tak, że stary, no! No, stary! 50, ja to zapisuję sobie w pamięci telefonu i to osiągnęliśmy wszystko, stary, na dystansie 1132 metry. Ponad kilometr trzeba było jechać. Ale też ja proponuję powtórzyć z powrotem, bo tutaj mieliśmy lekko pod górę. Minus 6%. Przepraszam, minus 0,06, 0,06% pod górę. Mam wrażenie, żeśmy chyba... Dotarliśmy go, wiesz? Dokładnie. Bo czuję tak... Ja myślę, że teraz byłoby 55 sekund przy kolejnym pomiarze. Jak Grzesiek obejrzy ten odcinek, Mam nadzieję, że nie. to się zestra, ale nie ze szczęścia. Ale jest taka magia w tym samochodzie, Jest. ta kierownica, która jest na płasko, taka wielkie to koło, ale zobacz jak ładnie obszyta ta perforowana skórka tutaj, widzisz? Ładnie i to powiem Ci, że to jest taka jak w współczesnych Volkswagenach Tak. teraz jest, nie? Tak. No, jak w GTI-u, O, właśnie. nie? Tylko No. troszkę tam jest grubsza. Tam jest grubsza i większa. Tutaj, ale dobrze, wiesz co, wbrew pozorom, że ta duża kierownica jest to dobra jest, bo ona się fajnie się, gdyby nie ten luz, Tak. który No i- mamy w sobie. Jeszcze stuka. Dobra, stary, jaka ocena? Bo my ciągle jedziemy tym samochodem i w każdym już po 0-100 kończymy, a tutaj jedziemy i sobie gadamy, rozumiesz? Jest jakaś magia w tych samochodach. No jak tych ma jej nie staruchach być? takich. Stary, no przecież to jest zajebista sprawa. Oczywiście w życiu bym nie chciał tym pojechać na drugi koniec Polski, ani nawet tak jak niektórzy biorą te No nie. samochody w wersji camper i jadą 300 km, żeby się przespać. No po tych Nie. 300 km to bym szukał 5-gwiazdkowego hotelu, żeby w ogóle zapomnieć, czym tam przyjechałem, a potem to z powrotem lawetą ciągnąć. Ale Ja bym się bał, po pierwsze. No już nie mówię o to, że Tak. się jedzie niewygodnie, bo Tak. wiesz, palicho. Strach. Ale lecisz tym 80 po autostradzie, Jakbyś- miota tobą jak tak zwanym szatanem, tir przejeżdża to auto, co cię pod koła nie wciągnie, po prostu ze strachu bym tym nie jechał. Ale znowu na bocznych drogach widzisz uśmiechy ludzi. Na bocznych drogach sam masz banana na twarzy, jakby ci ktoś żyletką porozcinał do ucha końcówki ust. Bo tak się cieszysz po prostu, No że masz właśnie. takie fajne auto. I powiem ci, rozumiem ludzi, którzy takie samochody odrestaurowują, a też znam takiego człowieka tutaj w Grodzisku, Maćka, mojego znajomego, który ma takich te dwójek kilkanaście. Kilka przerobił na bardzo fajne food trucki na przykład, albo takie kioski z Prosecco. No generalnie się tym bawi, ale też ma takie, które odrestaurował. Ma zresztą nawet Garbusa Karmana. No. Nie, więc naprawdę fajnie to robi, ale też rozumiem takie pomysły. Czyli zrobimy taka to sobie odskocznia. dla zabawy. Nie wiem, w Odskocznia. młodości uwielbiałem, oglądałem Scooby-Doo, więc teraz sobie pierdyknę samochód Scooby-Doo i się przebiorę za psa, nie? Dlaczego No, nie? każdy ma swoje fanaberie. No, równie dobrze mówię, mógł zrobić z tego fake taxi, bo kiedyś się naoglądał innych filmów na innym portalu. No albo samochód B.A. Barracuda, czyli z drużyny A. Dokładnie tak. Niemniej szacun za to, że w ogóle takie projekty powstają, że są realizowane. Wiem, że Grzesiek nigdy tego samochodu nie sprzeda, a ma u niego ciepłe miejsce w garażu. Tak sobie stoi i powoli niszczeje. No, czy niszczeje, to wiesz, to nie, no bardziej Cieszy chyba się- cieszy- z czasu go, cieszy nie? się z tego, Znaczy, to że jest go cieszy. najważniejsze. Moim zdaniem, tak jak ja sam posiadam kilka takich dziwnych, starych samochodów, mieć normalne auto do jazdy na co dzień i jak jest ciepło, ładna pogoda, zrobić tym samochodem 100 km w roku, 200, okej. Gdybyś się przejechał, zrobił Ci fan na gębie, na okolicy i parkujesz go z powrotem. To tak, 10 na 10. dycha. To jest. Chociaż czepnąłbym się tego 0-100. Było gorzej niż w Malcu. A ile w marcu było? No lepiej.
Ale mniejsze auto. Mniejsze auto. A jak nie wiecie ile, to możecie tutaj Piotr gdzieś wrzuci linka. Ile Tak, nie obejrzeliście tego. Na pewno nie oglądali Malucha. Na pewno nie. Nikt nie oglądał Malucha, a taki zajebisty Maluch i materiał.